nie zadzierajcie z K-poperkami, jeżeli nie chcecie stracić pracy. I to jest lekcja na dziś, a ja wracam do Was z nowym filmem i nadal rozchodzi się o ranking TC Kendall The 100 Most Handsome Faces, ponieważ Polska nadal ma ból tylnego aspektu osobowości o to, że wygrał Jungkook. Ale tym razem pewna stacja telewizyjna przebiła wszystko. Dosłownie wszystko, co do tej pory pojawiło się w mediach. Do tego stopnia, że pan redaktor stracił pracę, cała sprawa została rozdmuchana na arenę międzynarodową, piszą o nas zagraniczne media, oczywiście w samych rasistowskich i ksenofobicznych superlatywach i prawdopodobnie wszystko trafiło do Big Hit Entertainment, czyli do wytwórni, z której pochodzi ten laluś z boys bandu, który śmiał się ulokować na pierwszym miejscu rankingu i śmiał się nazwać, a w sumie to ludzie śmieli go nazwać najprzystojniejszym mężczyzną na świecie. I od momentu, kiedy ten program śniadaniowy został wyemitowany, to na Twitterze trendują następujące hasztagi. Także piszą o tym wszystkie portale internetowe, trąbią o tym stacje telewizyjne i radiowe, nie tylko polskie, ale i zagraniczne, jak to ja już powiedziałam, na przykład Koreabu, więc brawo Polacy, teraz będziemy znani z naszego rasistowskiego podejścia, zacofania umysłowego i zamkniętych umysłów. Cudownie! W dodatku jestem pewna, że niedługo nawet politycy położą swoje paluszki na tym temacie i Jungkook stanie się argumentem w wyborach 2020. Ale już tłumaczę, co się stało. Otóż w pewnym programie śniadaniowym na stół został wyciągnięty, położony temat dnia, czyli po raz kolejny ranking TC Kendall 100 najprzystojniejszych mężczyzn na świecie, który w 2019 roku wygrał Jungkook, czyli nazwisko w Polsce zupełnie nieznane. I tutaj stop wszystko, ponieważ po raz kolejny dziennikarz, a w tym wypadku pani dziennikarka, nie wykazała żadnych chęci przeczytania tego w prawidłowy sposób, albo żeby chociaż sprawdzić, jak to prawidłowo przeczytać, już abstrahując nawet od tego, że to jest imię, a nie nazwisko. Ale nawet jeżeli ja tak mówię, to pani redaktor się broniła twardo na swoim Instagramie, twierdząc, że można to imię przeczytać na dwa sposoby. I ja się pytam, jakie dwa sposoby? Ponieważ wyraźnie w zapisie koreańskim mamy O, w dodatku pisane jako EO, czyli Jungkook. Nie ma w ogóle innej opcji. I nawet jeżeli imię jest zangielszczone, to co najwyżej końcówkę możemy przeczytać jako Cook, a nie jako Gook. I jestem pewna, że pani redaktor chodziło o dwa sposoby romanizacji, a nie dwa sposoby wymowy, bo owszem, mamy Jungkooka przez U, ale to nadal jest O, i mamy też Jungkooka i to nadal jest to samo imię, a wymowa, a romanizacja to dwie różne rzeczy. I w końcu pojawia się zdjęcie Jungkooka, aczkolwiek ja nie jestem pewna, czy to jest bardziej pierwszy, lepszy wynik wyszukiwania w Google, bo tak to troszeczkę wygląda, czy może jednak z premedytacją wybrane zdjęcie, żeby pasowało do tego, co Państwo redaktorzy mają do powiedzenia, czyli twarz chłopięca, dziecięca, wręcz mały książę. A żebyście się nie zdziwili, ile BTS ma wspólnego z Małym Księciem. Okej, ja rozumiem, że można uznać, że Cook wygląda bardzo młodo i to jest to, o czym ja wspomniałam w poprzednim filmiku, czyli, że 40-paroletni Azjaci potrafią wyglądać jak 25-latkowie i ja też parę razy się spotkałam z czymś takim, że moi znajomi nagle mi mówili, że mają ponad 40 lat, ja myślałam, że mają 25 góra i później przez tydzień nie mogłam wyjść z szoku, ale to typowo polskie myślenie poprowadziło od tematu wyglądania młodo do określenia, że Jungkook wygląda niespecjalnie bardzo męsko, żeby nie powiedzieć wprost, że wygląda jak baba. I tutaj na samym początku programu Państwo redaktorzy zastanawiają się, o co tutaj chodzi, skąd on się tutaj w ogóle wziął, może na przykład z Korei i dlaczego w ogóle znalazł się na tym pierwszym miejscu, dlaczego wygrał ten ranking. I zauważają mnóstwo kolczyków, zwracają uwagę na oczy i tutaj cytat, a może oczy, czy te oczy mogą kłamać? I ja nie wiem, od kiedy oczy decydują o byciu męskim, o byciu przystojnym, ale musicie przyznać, że w ustach białego człowieka coś takiego brzmi bardzo, ale to bardzo rasistowsko, szczególnie w momencie, kiedy opisują Azjatę. No, po raz kolejny. Brawo! A później dowiadujemy się, że grzywka na pewno nie czyni go najprzystojniejszym mężczyzną na świecie, szczególnie, że jest farbowana. I to był sam początek tego programu, a na moje usta cisnęły się naprawdę niemiłe słowa. Próbowałam nad sobą panować, ale podkreślam, to był dopiero początek, później było dużo gorzej. I ja się zastanawiam, co tu się stało. Po raz kolejny się zastanawiam, co tu się stało i zaczęłam rozważać, czy przypadkiem nie zmarnowałam 5 lat swojego życia na studiach dziennikarskich, bo chyba uczyli mnie czegoś innego niż to, co ja tutaj zaobserwowałam. Więc
zabrakło mi słów. I nie tylko ja to widzę, to nie jest mój wymysł, ponieważ cały YouTube huczy, cały Twitter huczy, cały internet, telewizja, radio, cały świat huczy nagle na ten temat, a na Twitterze pojawił się post z bardzo szczegółowym badaniem tego, co tutaj zaszło i wszystkimi zasadami etyki dziennikarskiej, które zostały złamane. Chociaż ja bym się chciała przez chwilę dłużej zastanowić nad kwestią farbowanych grzywek. No bo niby dlaczego, jeżeli ktoś ma odsłonięte czoło i pofarbowane włosy, to od razu nie jest mężczyzną? Szczególnie sprawa jest komiczna dlatego, że jeżeli się zastanowimy nad tymi ideałami, które zostały podane jako przykłady w programie, czyli George Clooney czy Brad Pitt, to jestem święcie przekonana o tym, że oni też mają farbowane włosy. Co więcej, używają kremików i mają też makijaż, czy to do filmów, czy do wystąpień publicznych, czy na co dzień. I to samo tyczy się naszych polskich polityków, ba, nawet naszych polskich dziennikarzy, ponieważ ja pamiętam, jak u nas na zajęciach raz był dziennikarz z innej stacji telewizyjnej i w przerwie pudrował sobie nosek. Więc jaka jest różnica? Dlaczego my możemy, a młodzi Koreańczycy już nie? Przecież cały show biznes tak działa. I pan redaktor, i pani redaktor mogliby się mocno zdziwić, widząc ilość kosmetyków w łazienkach takiego idealnego Brada, czy idealnego George'a, we własnych łazienkach i w garderobie poza studio telewizyjnym. Cały ten materiał, całe to podejście zostało wytłumaczone nieustannie zmieniającym się kanonem piękna. I owszem, kanony piękna się zmieniają, gusta są różne, o gustach się nie dyskutuje, dla jednych Jungkook będzie najprzystojniejszy, dla innych Jason Momoa, który wygrał rok wcześniej, ale to, w jaki sposób ten program śniadaniowy przedstawił całą sprawę, to było jawne wyśmianie, ewentualnie jawne wykpienie urody Azjatów. Dyskryminacja rasowa to mi w tym momencie wręcz wycieka z radia i z telewizora i mieszkamy, moi drodzy, w kraju rasizmem i nietolerancją płynącym, takie są fakty i problem jest z tym, że Polacy nigdy nie rozumieli i nigdy nie zrozumią, jak Azjata może być przystojny, bo dla nas tylko biały mężczyzna to tak naprawdę mężczyzna, cała reszta świata to chłopcy. Ale najlepszy hit tego programu dopiero przed nami, ponieważ w programie pojawiła się sonda uliczna i postanowiono sprawdzić, czy fizjonomia tego 22-letniego niemęskiego chłopca działa na polskie kobiety w sposób, jak to określili, piorunujący. Więc widzimy pana redaktora na jakimś pipidówku dolnym z zdjęciem J-Hope'a, czyli zupełnie innego członka BTS z niewiadomych przyczyn, który pyta starszego pokolenia na totalnym odludziu, co o tym sądzą. Dobra, nie od dziś wiadomo, że dla Polaków wszyscy Azjaci wyglądają tak samo. Dlatego też wspomniałam w poprzednim filmiku o 51 milionach Jungkooków, ponieważ wszyscy zrobili na pewno tę samą operację plastyczną, ale żeby w ogóle aż tak nie przyłożyć się do tematu, do prezentowanego tematu, nie zrobić researchu i nie zauważyć, że ma się w dłoni zdjęcie zupełnie innej osoby, to po prostu jest jakiś fenomen, bo jak dla mnie to na pierwszy rzut oka widać, że to jest zupełnie inna osoba. Ale dzięki tej sondzie uzyskaliśmy 3 bardzo cenne opinie. Po pierwsze, pani zauważyła na zdjęciu J-Hope'a kolczyk w jego uchu i porównała to do swojej krowy, mówiąc, że jej krowa też nosi kolczyk. Po drugie, pan sprzedający kiełbasę powiedział, że facet to musi być facet, a kobieta to musi być kobieta. Tutaj to nie wiadomo. I trzecia ankietowana pani uznała, że J-Hope, chociaż w zamyśle miałby to być Jungkook, czyli najprzystojniejszy mężczyzna na świecie, że J-Hope wygląda jak zniewieściały małolat. Błagam, nie każcie mi tego komentować, ale tutaj sprawa jest oczywista, bo zarówno miejsce przeprowadzenia sądy, jak i osoby pytane, to wszystko było idealnie przemyślane. Mogę się nawet pokusić o takie stwierdzenie, ponieważ to jest oczywiste, że jeżeli pytamy osoby na totalnym odludziu, gdzie nie ma nikogo i w dodatku starszego pokolenia, które, nie oszukujmy się, mają jakby troszeczkę inne myślenie niż młode pokolenie teraz, to było oczywiste, że te odpowiedzi będą dokładnie takie, jakie państwo redaktorzy sobie wymyślili, wymarzyli, jakie chcieli zaprezentować w tym programie. I dlatego też my udałyśmy się na ulicę Warszawy i spytałyśmy młodszego pokolenia, więc w opisie tego filmiku znajdziecie link do naszej sondy przeprowadzonej w Warszawie i dowiecie się, co Polacy sądzą na temat najprzystojniejszego mężczyzny na świecie. To była ta pierwsza część programu, która się rozprzestrzeniła na cały świat, ale była też druga, w studio, z 3 zaproszonych gości, którzy wydawali się być znawcami w temacie. I na przykład zaproszona tam aktorka się zdziwiła, że mamy ranking 100 najprzystojniejszych mężczyzn i nie ma tam ani jednego Polaka.
No nie ma. Więc dajcie mi propozycję, który Polak miałby się tam znaleźć na tej liście. Dowiadujemy się też, że pierwsza trójka to tak naprawdę chłopcy, a nie mężczyźni, ponieważ określenie mężczyzna to jest zespół cech, których niestety młody chłopak nie może posiadać. Więc pani będąca gościem specjalnym uważa, że ranking został podmieniony, no bo przecież to nie może tak wyglądać. I według niej, tutaj sobie zapisałam cytat, mężczyzna po 40, i tutaj też pocisnęła innym panom zgromadzonym w studio, co jest dość zabawne, ma pakiet doświadczenia życiowego, dobrej samooceny, wiedzy o sobie, świadomości siebie, znajomości życia, znajomości kobiety. Chłopak, który ma 19-21 lat, nie może tymi cechami być obdarzony. Za to później słyszymy, że na 4. miejscu ulokował się 41-letni amerykański aktor z niemieckimi korzeniami. I tutaj prezentuję zdjęcie 4. miejsca. I śmiem twierdzić, że Big Hit Entertainment chyba nas okłamało w sprawie wieku V, czyli innego członka BTS. Absurd sytuacji sprowadza się do kolejnej wyciągniętej z tego cudownego programu lekcji. Otóż najprzystojniejszy mężczyzna, który nie ma w sobie uroku osobistego, który nie ma w sobie intelektu, luzu i chęci uśmiechania się, nigdy nie będzie przystojnym mężczyzną. I dla pani, będącym gościem specjalnym, brzuchaty misio, ale z intelektem, jest super przystojnym mężczyzną. Co z kolei brzmi jak określenie Cooka jako osoby bez uroku osobistego i bez intelektu. Co jest znowu super smutne, że takie rzeczy padają w telewizji. Później słyszymy, że bycie atrakcyjnym to tak naprawdę lifestyle i są to dobre nawyki żywieniowe, uprawianie sportu, dbanie o siebie i kremowanie twarzy, czyli taki konieczny pakiet do posiadania, żeby móc być określonym jako osoba atrakcyjna. I ja się pytam, skąd ja mam wiedzieć, jako osoba tworząca ten ranking, czy 35. miejsce albo którekolwiek ma dobre nawyki żywieniowe, ewentualnie czy kremuje sobie twarz. Dlaczego ja bym miała to wiedzieć jako ten ekspert tworzący ten ranking? Chociaż K-poperzy, siedząc w temacie, wiedząc na czym świat stoi, będą wiedzieć, że wszyscy koreańscy idole mają ten pakiet w sobie, ponieważ mają dobre nawyki żywieniowe, co jest konieczne, są wysportowani, czyli uprawiają sporty, inaczej by nie zatańczyli tych wszystkich skomplikowanych choreografii i kremują twarz i dbają o siebie, bo to jest konieczne, żeby w ogóle móc egzystować jako idol i móc gdziekolwiek dojść, mógł zatańczyć choreografię, wszystko zrobić. W tym jakże cudownym programie dowiedzieliśmy się też, że tajemnica 2. miejsca PewDiePie tkwi w jego 100 milionach subskrypcji, a tajemnica wygranej Jungkooka to jest ilość głosujących z tego rejonu świata. Tak, tłumaczmy sobie brak Polaka w tym rankingu tym, że Koreańczyków jest więcej na świecie, a nas jest mniej. Na pewno nasza samoocena wtedy podskoczy i wszystko się zmieni, a ja bym chciała podkreślić, że ten ranking jest układany przez ekspertów, a nie przez fanów BTS. Dodam jeszcze, że w 2017 roku pierwsze miejsce w tym samym rankingu zajął V, czyli inny członek z tego samego zespołu. I wtedy nie było takiego problemu, nie było takiej ogromnej awantury i takich dziwnych reportaży. I ja nie wiem, jaka jest różnica między V a Jungkookiem, znaczy ja wiem, ale niektórzy dziennikarze w naszym kraju mogą nie wiedzieć, ale jedyne, co mi przychodzi na myśl, to to, że nasz kraj zamiast się rozwijać, to się chyba cofa i nasze podejście robi się coraz bardziej ksenofobiczne albo wręcz rasistowskie. I tak jak już wspomniałam na początku, świat zawrzał. I nie tylko Twitter, chociaż zaczęło się na Twitterze, ponieważ to właśnie fani K-popu na Twitterze rozdmuchali, rozpętali tę wojnę, powstały odpowiednie hasztagi, które już pokazałam i tych postów było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Zaczęto żądać sprawiedliwości od tej oto konkretnej stacji telewizyjnej. Zaczęto wysyłać notki do Big Hit Entertainment, bo Big Hit jakby zajmuje się takimi sprawami, jeżeli członkowie zespołów są obrażani w jakikolwiek sposób, to oni później się tym zajmują, więc pozwy lecą. Być może coś jeszcze gorszego się stanie niż to, co się dowiedzieliśmy, że już się stało, czyli że pan redaktor stracił pracę, że pani redaktor ma zakaz wypowiadania się publicznie po tym, co napisała na swoim Instagramie. Dzieje się. Co prawda oświadczenie od stacji telewizyjnej z przeprosinami się pojawiło. Przeproszono pana Jungkooka i Jung Ho Soka i teraz nagle przeproszono panów, a chwilę wcześniej to byli mali książęta.
ale no stało się, no ale zobaczymy, co jeszcze może się stać. Szczególnie, że K-poperzy są, jak widać, zdolni do wszystkiego i nie należy z nimi zadzierać. Ale widzicie, do czego fani K-popu są zdolni. Nawet jeżeli pani redaktor usilnie na swoim Instagramie się broniła, mówiąc, że przedstawiła swoją opinię i nie zamierza jej zmieniać, to K-poperzy jednak postawili na swoim. Stało się i teraz są jakby zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy tego, co się wydarzyło, ponieważ są hasztagi nadal popierające K-poperów, ale są też hasztagi anty-K-poperzy, no bo przecież nadal są ludzie, którzy uważają, że małe dziewczynki się wkurzyły, ponieważ ktoś obraził ich najprzystojniejszego idola. Trudno jest wymienić, kto nie pisał na ten temat, ponieważ pisał Fakt, Wprost, Onet, Interia, SK, Dziennik, Super Express, TVP. I TVP tutaj skorzystało z okazji, żeby pocisnąć TVN-owi i powiedzieć, że wcześniej wyśmiewali się na przykład z osób z nerwicami, więc teraz mamy polityczną, powiedzmy polityczną wojnę między stacjami. I tak jak już powiedziałam, zrobi się z tego jedna wielka burza. A to z kolei pociągnęło za sobą artykuły z innych stron. I na przykład portal Donald.pl pisze, że TVN pośmieszkował z koreańskiego artysty w stylu TVP, a teraz TVP wyśpiewa TVN. I nawet portal w polityce się do tego dołączył i ja naprawdę czekam na ten moment, aż Jungkook dostanie argumentem w wyborach 2020. Ale poza Polską to piszą o nas także zagraniczne media. Napisało o nas Korea Boo i ja w życiu się nie spodziewałam, że Korea Boo napisze cokolwiek o Polsce, a jak już napisali, to musieli nas przedstawić w ten sposób, więc z jednej strony Polacy, polscy K-poperzy byli zachwyceni, że sprawa została nagłośniona, a z drugiej wszyscy chcieli się zamknąć w pudełku wstydu, ponieważ inaczej po prostu się tego nie da określić, bo to jest wstyd, że jesteśmy w tym momencie znani na świecie od tej strony. Napisał o nas też francuski portal o K-popie, widziałam wiadomości w innych językach, ale chyba boję się sprawdzać, kto jeszcze o nas napisał. I ostatnio udało mi się porozmawiać na mieście z osobami, które były bardziej fanami EXO niż BTS i one też były oburzone całą tą sytuacją, więc to nie jest tylko tak, że fani BTS się oburzyli, ponieważ to dotknęło dosłownie wszystkich, ponieważ to nie musiał być Jungkook, to mógł być ktokolwiek i takie rzeczy po prostu nie powinny się wydarzyć. I to doszło dużo dalej. W momencie, kiedy ja weszłam do domu, usłyszałam od swojej siostry, która w ogóle nie jest zainteresowana K-popem, pytanie, czy oglądałam ten program. I moja kuzynka wysłała mi screena relacji swojej przyjaciółki, która też nie ma niczego wspólnego z K-popem ani z Koreą, jak wstawiła oświadczenie, te przeprosiny tej stacji i skomentowała, że to jest bzdura i nikt tak naprawdę w to nie wierzy. I przeczytam wam tutaj na koniec filmiku jeszcze 2 tweety jako podsumowanie. Ale bądźmy szczerzy, Polska była, jest i będzie rasistowska. Powiem szczerze, że zawiodłam się. Stacja, która podaje się za tolerancyjną i z nowoczesnym podejściem do życia, nie powinna nawet pomyśleć o czymś takim. Jak widać, były to jednak tylko pozory, już nawet nie liczę na przeprosiny, bo właśnie zobaczyłam, jak wiarygodne są media. I można tak cytować, ale zdradzę wam sekret, że planujemy jeszcze jeden filmik na ten temat, więc zostawcie łapki w górę, subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, zostawcie swoje zdanie, na swoją opinię na temat tego, co tutaj zaszło w komentarzach. Oczywiście lubimy czytać wasze komentarze, zawsze są bardzo interesujące, szczególnie, że jeżeli to jest taka dyskusja. I do zobaczenia w następnym filmiku.